Powtarzającym się motywem w biografiach bohaterów Galerii Dziedzictwo jest podróż. To podróż rozumiana dosłownie, czyli migracje, zmiana miejsca zamieszkania, która często jest wymuszona zewnętrznymi czynnikami, ale też taka podróż metaforyczna, czyli podróż w obrębie różnych kultur, podróż pomiędzy rozmaitymi tradycjami. I od tej podróży chciałabym zacząć. Chciałabym zapytać o to, na ile jest to czynnik, który może być paliwem kreatywności, na ile fakt, że bohaterowie tej galerii byli tacy mobilni, sprawiał, że byli otwarci na działanie w nowych dziedzinach, po prostu byli gotowi do podbijania świata. Ja odpowiem jak historyk, że rzeczywiście tak jest, że wiele z tych osób dużo podróżowało, mieszkało w różnych krajach, zmieniało kultury, ale była to cecha charakterystyczna dla epoki, w której się urodzili. Większość postaci, o których mówimy, żyła w końcu XIX i w XX wieku, kiedy ludzie dużo częściej podróżowali niż przez poprzednie 200 000 lat swojej historii. Ale w przypadku Żydów, a zwłaszcza Żydów polskich, wschodnioeuropejskich, to ma jeszcze jedną ważną przyczynę, mianowicie ludność żydowska w Europie była dużo bardziej mobilna niż ludność nieżydowska. Od najdawniejszych czasów. To jest diaspora. To jest lud żyjący w rozproszeniu, lud przed teraz już 2000 lat wygnany ze swojego kraju ojczystego, który potem w krajach chrześcijańskich i w krajach muzułmańskich żył jako żywy świadek Pisma Świętego, jako żywy dowód na to, że Pismo Święte jest prawdziwe, a zarazem w krajach chrześcijańskich jako grupa pariasów. Tak? Odrzucili Mesjasza i za to teraz muszą żyć na wygnaniu. Więc była taka dwoistość, dzięki czemu Żydzi mogli żyć w krajach chrześcijańskich do pewnego momentu, kiedy ich zaczęto wyganiać, a jednocześnie byli dużo bardziej ruchliwi. I to jest bardzo ważna cecha Żydów, zwłaszcza tych, którzy napływają na ziemię polskie w średniowieczu. Bardzo ważne, bo oni mają krewnych, znajomych, kuzynów w różnych krajach, co pomaga w handlu na przykład. Na pewno takim ważnym czynnikiem była też wielojęzyczność, bo naród zakorzeniony w jednym języku jest bardziej zamknięty na podróże, na migracje, niż ci, którzy operują różnymi językami. Będzie takie ładne powiedzenie, że ktoś, kto zna jeden język, nie zna żadnego. To znaczy nie ma żadnego zewnętrznego punktu, żeby przyjrzeć się sobie w swoim języku. A jak ktoś zna 2 albo więcej języków, to już ma 2 lub więcej perspektywy. Mi się przypomina zawsze postać, której nie mamy w naszej galerii. Spotkałem ją w Londynie, profesor Raphael Scharf, historyk literatury jidysz, pochodzący z Białegostoku, który mi opowiadał, że on w wieku 6 lat mówił 4 językami biegle. W jidysz się mówiło w jego rodzinnym domu, w synagodze mówiło się po hebrajsku, więc uczono już małego chłopca, a na ulicy mówiło się po polsku i po rosyjsku i też taką mieszanką białorusko-polsko-rosyjską charakterystyczną dla pogranicza etnicznego. Więc to, że ktoś mówi 4 językami, było rzeczą na podwórku zupełnie oczywistą. I ktoś mógł chodzić w podartych spodniach, ale mówił wieloma językami. I dla ludu diasporycznego, dla Żydów, to jest stan naturalny. Wiadomo, że się mówi w swoim języku, przy czym Żydzi mieli kilka języków. W naszej części Europy to był jidysz, czyli odmiana niemieckiego średniowiecznego, zapisywana alfabetem hebrajskim, przyniesionym z Bliskiego Wschodu. Ale w innych częściach i też w dawnej Rzeczpospolitej, na przykład w południowej części polskiej Ukrainy, byli Żydzi mówiący w ladino, inną odmianą języka żydowskiego. Więc wielojęzyczność to jest wielość perspektyw, a wielość perspektyw to jest różnorodność pomysłów, że tą samą rzecz można robić na różne sposoby. Gdybyśmy mieli spojrzeć na historię polskich Żydów jako na taką opowieść o migracjach, to jakie ważne punkty wyróżniłby Pan? Oczywiście były to też często dramatyczne momenty w historii polskich Żydów, które implikowały kolejne fale migracji. Tak, po pierwsze napływ do Polski. Tu na wystawie w Muzeum Polin pokazujemy tych pierwszych żydowskich podróżników, kupców, począwszy od Ibrahima ibn Jakuba, człowieka, który zapisał jedno z pierwszych zdań o istnieniu państwa polskiego. Mało kto wie, że był Żydem, a już prawie w ogóle nikt nie wie, że zapisywał to po arabsku, bo był poddanym muzułmańskiego króla Hiszpanii zdominowanej przez Arabów wówczas. I przebył przez całą Europę prawie, tak? Z Kordoby aż tu do Europy Środkowej. I mamy te kolejne fale, zwłaszcza w XIII wieku, w następstwie ówczesnej pandemii, czyli epidemii czarnej śmierci, która zdziesiątkowała Europę i sprawiła, że Żydów wygnano z wielu krajów, jako tych, którzy rzekomo roznoszą zarazę.
Władcy polscy przyjęli ich z otwartymi ramionami, bo właśnie ci Żydzi mieli potrzebne umiejętności. Po pierwsze mieli kontakty międzynarodowe, o czym wspomniałem, czyli byli nosicielami handlu międzynarodowego ówczesnego. A po drugie potrafili czytać i pisać i liczyć. I dzisiaj to się ktoś spyta, no i co? Ale wtedy to była rzadka umiejętność. Wśród ludności nieżydowskiej, wśród chrześcijan tylko elity potrafiły czytać i pisać. Natomiast wśród Żydów, znaczy dokładnie mężczyzn Żydów, to był obowiązek religijny, obowiązek czytania Pisma Świętego. Więc to jest wielka różnica, która przez stulecia różni Żydów od ich nieżydowskiego otoczenia, chłopskiego nieżydowskiego otoczenia. I mamy te kolejne fale Żydów napływających do Polski, a od pewnego momentu mamy falę odpływu z Polski. I to jest początek nowoczesności. To jest mniej więcej połowa XIX wieku. To jest też Haskala, czyli żydowskie oświecenie. Tak, to są nowe idee, które napływają na ziemię polskie i gdzie żydowscy myśliciele wytwarzają ich lokalne, czasami bardzo oryginalne pomysły. Zresztą nie tylko Haskala, jak patrzymy na ruch hasycki, on jest częścią takiego mistycznego ożywienia w świecie żydowskim, które przyszło z Bliskiego Wschodu. Więc mamy tą ruchliwość, mamy to, że ktoś jedzie do kuzyna, że ma szwagra w Amsterdamie albo w Konstantynopolu, że handluje zbożem albo skórami i stąd może przewozić książki w podróży. I potem przychodzi nowoczesność z szynami kolejowymi, ze statkami napędzonymi silnikiem parowym. I tutaj te cechy, które Żydzi praktykowali przez stulecia po prostu, żeby przeżyć, kiedy byli traktowani jako pariasi, bo mobilność nie zasługiwała na pochwałę, a nie była jakimś źródłem specjalnych korzyści. Powiedzmy też o tym, że był zakaz osiedlania się w konkretnych miejscach dla Żydów. Oni też nie mogli w wielu miejscach posiadać ziemi. W związku z tym te umiejętności, o których Pan mówi, to była ich strategia przetrwania. Musieli z czegoś żyć. Nie mogli posiadać ziemi legalnie w wielu miejscach. Poza tym w świecie, który był zupełnie inny niż nas, był światem stanowym, gdzie było oczywiste, że ludzie nie są równi. Jeżeli coś można by powiedzieć o ówczesnych społeczeństwach, to jest to, że są nierówne. A świat nowoczesny to jest właśnie świat po rewolucji francuskiej. To jest świat przeniknięty ideą równości, gdzie Żydzi, a potem chłopi, właśnie w tej kolejności, bo na ziemiach polskich chłopi dopiero po uwłaszczeniu, to nie jest tak dawno temu, nagle konkurują na rynku. I okazuje się, że Żydzi mają takie umiejętności, które sprawiają, że na tym rynku potrafią sobie radzić lepiej niż inni. No i to niestety prowadzi do różnych dramatycznych momentów w historii. Tutaj można powiedzieć na przykład o fali pogromów, która nastąpiła pod koniec XIX wieku, która była też impulsem do wielu migracji. Tak. Ta fala pogromów, która przechodzi przez Cesarstwo Rosyjskie i dociera też na ziemię polskie tego cesarstwa po zamachu na cara. Władze rosyjskie oskarżały Żydów jako całą grupę o jakieś takie skłonności wywrotowe. I rzeczywiście jest jednym z czynników, aczkolwiek nasila się emigracja nie tylko z terenów, gdzie były pogromy, na przykład z Galicji austriackiej, czyli z dawnych ziem polskich włączonych do Cesarstwa Habsburgów. Też mamy w tym czasie nasiloną emigrację Żydów i w tym samym kierunku, do Nowego Świata, a dokładnie do Nowego Jorku. Ale tam z kolei czynniki zarobkowe grały większą rolę. Galicja jednak była najuboższym rejonem. We wszystkich masowych zjawiskach mamy ekonomię. No chyba że jest wojna i wtedy chodzi o życie i zdrowie, ale w masowych ruchach w czasie pokoju zawsze w tle jest gospodarka, ale ten Nowy Jork, wie Pani, to on jest widoczny w naszej liście wybitnych postaci, bo Nowy Jork staje się największym sztetlem produkującym tekstylia. Żydzi jadą tam i głównie pracują w branży odzieżowej. I mamy parę postaci, na przykład dżinsy Levi Straussa. No właśnie chciałam powiedzieć, że ja mam na sobie dzisiaj Lewisy, a Levi Strauss to przecież jest właśnie przykład Żyda, który odniósł sukces po emigracji do Nowego Tak jest. Świata. To jest właśnie jeden z tych milionów żydowskich emigrantów z Europy Wschodniej, który trafia do Ameryki, kraju wielkich możliwości. I ktoś musi się spytać, no dlaczego tych dżinsów nie zaczął produkować w Łodzi? No być może dlatego, że w Nowym Świecie był dużo większy rynek, że w Nowym Świecie była bawełna, że w Nowym Świecie byli ludzie gotowi nosić stroje, których nie nosili ich rodzice. Więc jest coś takiego, że pewne talenty, które się pierwotnie ukształtowały w świecie polsko-żydowskim, znajdują pole do rozwoju dopiero na emigracji. Też Żydzi często zaczynali od handlu ubraniami, a dopiero później prowadzili większe zakłady albo właśnie zajmowali się projektowaniem. Szmata, takie piękne polskie słowo szmata, żydowsko-polskie słowo,
to jest szczególny, zresztą Łódź też na tych szmatach się rozwinęła, bo produkowała szczególny rodzaj tekstyliów, takiej gorszej jakości, które były z recyklingu, byśmy dzisiaj powiedzieli, różnych słabszych materiałów. I to była też taka branża, w którą łatwo było wejść imigrantowi. Nie trzeba było mieć kontaktów wśród lokalnych bankierów, wystarczyła chęć do ciężkiej pracy, gotowość do ryzyka, przedsiębiorczość. I znowu ta gotowość do ryzyka w grupie, która nie mogła należeć do arystokracji, która budowała autorytety na czymś zupełnie innym niż ludność chrześcijańska, była po prostu większa. Myślę, że tutaj można by też zrobić identyczną analogię do sukcesów Żydów polskiego pochodzenia w świecie kinematografii. Tak, to jest piękny przykład, bo branża kinematograficzna z pewnością nie była uważana za dziedzinę sztuki, z pewnością. To był taki raczej szemrany biznes, gdzie za dajma, czyli 10-centówkę wchodziło się na krótkie pokazy filmowe. Tam nie dążyli ani wybitni biznesmeni anglosascy, ani mistrzowie jakiejkolwiek sztuki. Tam trafiali ludzie, którzy z czegoś musieli żyć i bardzo byli gotowi do ciężkiej pracy w nowych branżach. I wie pani, dopiero po fakcie okazuje się, że ta branża była przyszłością. Tak jak umiejętność czytania, pisania i liczenia, nikomu w średniowiecznej Europie nie przychodziło do głowy, że to jest wielka przyszłość gospodarki europejskiej w XIX i XX wieku. Podobnie jak pan Goldwyn zakładał swoją firmę, nikomu nie przychodziło do głowy, że to jest znaczna część przyszłego wielkiego działu gospodarki o nazwie rozrywka. A potem wytwórnie Paramount, potem Goldwyn Mayer, potem gigantyczne sukcesy w Hollywood. Aż do dzisiejszego Netflixa. No właśnie. A inne dziedziny sztuki. Jak wkład polskich Żydów w ich rozwój oceniłby pan z dzisiejszej perspektywy? Myślę sobie na przykład o falach migracji na początku XX wieku. Ja jestem przywiązany do słowa. Ja jestem człowiekiem nie obrazu, tylko słowa i bardzo się cieszę, że w Galerii Dziedzictwo pokazujemy 3 wybitnych pisarzy 3 różnych języków. Isaaca Bashevisa Singera, wielkiego pisarza języka jidysz, laureata Nagrody Nobla, Juliana Tuwima, wielkiego pisarza języka polskiego i Samuela Agnona, wielkiego pisarza języka hebrajskiego. Więc to były 3 języki Żydów polskich i w tych 3 językach ta grupa zdołała wychować naprawdę genialnych pisarzy, którzy wzbogacali różne kultury i także tą wielokulturową Polskę przedwojenną. Ale wydaje mi się, że te 3 przykłady to też jest fajny przyczynek do tego, żeby opowiedzieć o tym, jak Żydzi radzili sobie, czy zmagali się ze swoją tożsamością, bo każdy z tych pisarzy, których pan wymienił, zupełnie inaczej postrzegał swoją żydowskość i też ich stosunek do własnego pochodzenia po prostu ewoluował. Tak, tu jest najbardziej charakterystyczny przykład Tuwima, który był człowiekiem dosyć daleko od żydowskiej tradycji, z pewnością od religii, od języka jidysz. Wręcz niektóre jego teksty przed wojną mogły uchodzić za antysemickie. No, z dzisiejszej perspektywy na pewno były antysemickie. To było takie spojrzenie osoby wykształconej, światłego Europejczyka na te ciemne masy w hałatach, które podzielało wielu polskich inteligentów, nawet takich postępowych, którzy z jednej strony byli za równością, przeciwko antysemityzmowi, ale jednak czuli się skrępowani jadąc przez nalewki. No właśnie tego nie ma u Singera. Ten człowiek, nawet jak mieszkał w Ameryce, to ciągle był człowiekiem nalewek. Krochmalnej, dokładnie. Właśnie dokładnie. O tym pisze Piotr Paziński w publikacji, która towarzyszy premierze Galerii Dziedzictwo, że on mieszkając w Nowym Jorku i tak patrzył na wszystko z perspektywy krochmalnej. Wie pani, to wielu pisarzy patrzy na świat z perspektywy kraju swojego dzieciństwa. Tutaj cytuję oczywiście Mickiewicza, Kraje lat dziecinnych na zawsze zostanie, i Miłosza. To jest Litwa. To jest Litwa, najbardziej znanymi Litwinami są polskojęzyczni poeci, jak wiadomo, ale zarazem patrioci Wielkiego Księstwa Litewskiego. I w tym sensie Singer był wielkim patriotą krochmalnej, tak? Warszawy, był wielkim warszawiakiem. Tuwim do swojego żydostwa zmienił stosunek w wyniku zagłady. My, Żydzi polscy. Tak. Wielki manifest, tak naprawdę efekt wstrząsu, który on przeżył. Tak, to jest powrót pisarza do świata swoich przodków, do świata swojej matki. Człowieka, który pisze elegię świata, który został zniszczony. To notabene był świat Singera. Naziści zniszczyli w Europie świat języka jidysz. Głównym celem ataku nazistów byli ludzie mówiący w języku jidysz. Notabene Tuwim zmienił swój stosunek do tego świata właśnie w wyniku zagłady i potem napisał jedne z bardziej poruszających strof w języku polskim
o tym świecie. No i wreszcie trzeci przykład zupełnie innego kręgu kulturowego. Tak, kręgu kulturowego, który był przez olbrzymią większość historii kręgiem kultury religijnej. Nie miał świeckich zastosowań. Właśnie tak jak mówił profesor Scharf, no po hebrajsku się mówiło w synagodze. Co prawda w spisach powszechnych przedwojennych było takie pytanie o język domowy, język rodzinny i wielu polskich Żydów podawało hebrajski, na przykład w Krakowie. To prawie 1/3 Żydów krakowskich poda hebrajski, ale to była oczywiście nieprawda. To była polityczna deklaracja, że jestem świadomym syjonistą. Popieram ideę odbudowy żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie. No i dopiero my z perspektywy czasu wiemy, że to się spełniło. W 1930 roku podczas spisu powszechnego oczywiście nikt nie wiedział, że powstanie w 1948 roku państwo Izrael. A przeciwieństwem dla postawy syjonistycznej był nacjonalizm diaspory. Powiedzmy może, co to jest. No i to jest wiele przeciwieństw, bo oczywiście to były różne formy nacjonalizmu. Tak się składa, że ruchy narodowe dopiero po fakcie twierdzą, że były jednolite, na przykład w Polsce. Polscy nacjonaliści, że zawsze to wszystko było proste, co oczywistą nieprawdą. Natomiast wśród Żydów sprawa była oczywista, bo oni nie tylko się nie lubili, ale się zwalczali, to czasami bardzo brutalnie, różne pomysły na to, co to znaczy być Żydem i gdzie jest żydowska przyszłość. Więc najbardziej znanym, bo ten, który wbrew oczekiwaniom wszystkich trzeźwo myślących ludzi się spełnił. Bo naprawdę trzeźwo myślący ludzie w latach 30. nie spodziewali się, że powstanie żydowskie państwo, które stanie się skupiskiem połowy wszystkich Żydów na świecie. A dzisiaj Izrael skupia połowę wszystkich Żydów na świecie. Ludzie rozsądni mówili, no tak, nawet jeśli w Palestynie osiedli się wielu haluców, innych młodych ludzi, pionierów, no to jednak masy żydowskie pozostaną tutaj, będą mieszkały w Warszawie, Łodzi, Wilnie, Białymstoku i będą mówiły jidysz. I to jest pomysł zarówno folkistowski, czyli właśnie tego świeckiego, jidyszowego ruchu narodowego żydowskiego, ale też pomysł buntowców, czyli żydowskich socjalistów. Jesteśmy częścią proletariatu Rosji, Polski, krajów, gdzie żyjemy, mamy wspólne interesy. Naszym przeciwnikiem jest kapitalista, wyzyskiwacz, polski, żydowski czy rosyjski, to jest drugorzędne. I nasza przyszłość to jest przyszłość socjalistycznej rewolucji albo socjalistycznych reform i wyrażamy to w języku jidysz. Więc w każdym z tych światów poruszali się polscy Żydzi, tworzyli czasami wybitne dzieła, wybitne programy polityczne, jeżeli o tym już mówimy. Przyszłość Izraela wykuwała się na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, to warto tutaj wspomnieć. No i inny bohater Galerii Dziedzictwo, Dawid Ben-Gurion, też polskie korzenie. Ojciec, założyciel państwa Izrael, wieloletnia głowa państwa izraelskiego. To jest nasz rodak, aczkolwiek w sensie formalnym był poddanym rosyjskim. Jako taki się urodził i wychował. I wszystko, co mówimy, teraz mi się przypomina takie zdanie profesor Kirszat Ban-Giblet, głównej kurator wystawy Muzeum Polin, która kiedyś powiedziała bardzo trafną rzecz, że taka kulturowa i etniczna jednorodność, homogeniczność Polski jest pewną aberracją w tysiącletniej historii tego kraju. Przez olbrzymią większość swej historii, aż do II wojny światowej, cechą, którą wyróżniała Polskę, była właśnie wielokulturowość. I ważnym składnikiem tej wielokulturowości byli Żydzi, którzy wewnątrz siebie jeszcze byli bardzo zróżnicowani. To była najbardziej zróżnicowana grupa spośród ludów zamieszkujących Polskę, ale głównie dlatego, że pozostałe ludy to byli głównie chłopi. Robiący to samo codziennie, uprawiający rolę, mówiący różnymi językami, wyznający różne religie, ale jeśli chodzi o tryb codziennego życia, bardzo podobni. Natomiast Żydzi jako ludność miejska byli dużo bardziej zróżnicowani niż pozostałe grupy, no i też bardziej podzieleni. To nie jest przypadek, że 3 polskich Żydów zakładało 5 partii politycznych. A co to znaczy być Żydem dziś? Bo powiedział Pan o różnych postawach przed wojną związanych z dookreślaniem swojej tożsamości. A dzisiaj w bardzo zglobalizowanym świecie, oczywiście póki co ogarniętym pandemią, w związku z tym te migracje i nasza mobilność są ograniczone, no ale jednak możliwość podróży jest ogromna, więc kim dzisiaj jest Żyd? Co to jest za kondycja? Wydaje mi się, że to, co jest charakterystyczne dla świata współczesnego, jest, że jest wiele sposobów na bycie Żydem. Ja twierdzę, że odrodzenie się życia żydowskiego w Polsce po 1989 roku to jest cud. Ja to mówię to poważnie. Coś nie miało szans się wydarzyć, ale się wydarzyło. I też te nowe sposoby na bycie Żydem, na rozumienie siebie jako Żyda, nowe sposoby bycia Żydem, które są obecne i one są nie tylko w Polsce. Ja pamiętam, jak rozmawiałem
z Miszą. To jest mieszkający w Ameryce człowiek z paszportem izraelskim, który się wychował w Odessie, który mi tłumaczył, co to jest Jewish peoplehood, lud żydowski. Miał, że on ma takiego przyjaciela prawosławnego, ale porządny Żyd. No więc jeszcze 50 lat temu, albo 100, to zaraz. Albo prawosławny, albo Żyd. No więc teraz się okazuje, że to jest możliwe. I te nowe sposoby to jest taki skrajny indywidualizm interpretacji? Nie, znaczy indywidualizm to jest w ogóle cecha świata współczesnego, a dokładnie współczesnego świata Zachodu. Być może najważniejsza ze zmian społecznych, która przekształca społeczeństwa światowe. Indywiduacja. Co widać w bardzo różnych miejscach. Niech mnie pani nie zachęca, bo ja mogę o tym mówić godzinami. Więc to z pewnością dotyka też Żydów i tutaj takim wzorem jest Woody Allen. Człowiek, którego neurozy są chyba najlepiej znane z neuroz żydowskich na świecie. I który też potrafi to świetnie pokazać w filmie i także się wszyscy śmiejemy. Z czegoś, co jednak jest wewnętrznym dramatem bardzo często. I wtedy, wie pani, przypomniało mi się takie świetne powiedzenie, że Żydzi to tacy sami ludzie jak inni, tylko bardziej. To znaczy czasami w bardziej wyrazisty sposób wśród Żydów widać zjawiska, które dotyczą wielu innych ludzi.